Po stronie Rzeczpospolitej i Królestwa Węgier opowiedzieli się jej wszyscy wasale, czyli Gruzja, Riazań, Lübecka oraz Kleve. Austrii natomiast pomagały Alzacja, Ansbach, Bawaria, Brandenburgia i Memmingen. Wojna od początku układała się bardzo korzystnie dla Polski, ponieważ już w kwietniu 1641 roku padł Wiedeń. Po tym do wojny dołączyły Turingia, Mecklenburgia, Würzburg, Niderlandy oraz Wielkie Księstwo Jarosławskie. Jednakże cesarz był przygotowany na taki obrót spraw, ponieważ już w listopadzie tego samego roku padł Astrachań. W marcu następnego roku zdobyto Berlin. Mniej więcej w tym samym czasie w Niderlandach mieszczanie z Gelre oraz Groningen wzniecili bunty. Jednakże już w połowie 1642 roku Brandenburgia i Austria były w dużej części okupowane. Całe rosyjskie pogranicze płonęło, a Bawaria została zmuszona do zawarcia separatystycznego pokoju. Wydaje się, że to było celem Jana Kazimierza – pozbywanie się słabszych przeciwników jednego po drugim przy jednoczesnym nacisku na wielkich graczy, czyli Brandenburgię, Rosję i Austrię. W styczniu 1643 roku Rosjanie odbili Astrachań. W lutym z kolei Austriacy odbili Wiedeń. Wielu wydawało się, że karta się odwróciła. Jednakże w marcu tego samego roku podpisano pokój z Mecklenburgią, to została wchłonięta przez Lübeckę. Z kolei w kwietniu tego samego roku zawarto pokój z Würzburgiem, wyzwolono Mainz, a prowincja Berg została przekazana pod kontrolę Polski. Latem tego samego roku zawarto pokój z Memmingen. Kraj został zmuszony do wypłaty sporych sum pieniężnych, ale terytorialnie pozostał nienaruszony. Sytuacja na froncie austriackim powróciła do stanu sprzed wojny. W końcu we wrześniu 1643 roku podpisano traktat pokojowy w Berlinie. Brandenburgia wycofuje się z wojny, oddając Rzeczpospolitej Nową Marchę i rejon Słupska oraz zwracając Eger Czechom. 2 tygodnie później pada Jarosław. Książę został złapany i zmuszony do podpisania pokoju. Rzeczpospolita zyskuje Władimir, Rostów i strategicznie położone Wyspy Alandzkie. Uwolnione wojska Rzeczpospolitej prom na zachód. Patryk Paniewski zajmuje Tyrol. Na przełomie 43 i 44 Polacy odbijają swoje terytoria w rejonie Niderlandów i przechodzą do kontrataku, zajmując Lun i Limburg. Niderlandy zostają zmuszone do zawarcia pokoju. Armia austriacka zajęła Peszt i ruszyła głębiej na Węgry siać spustoszenie. Jednakże w tym samym czasie polskie wojska podeszły pod Wiedeń. Od zachodu. W kwietniu 1944 roku udaje się zawrzeć pokój z Turingią. Księstwo zostało zmuszone do zapłaty reparacji wojennych i przejścia na protestantyzm. W czerwcu Polacy ponownie zajmują Wiedeń. W tym samym czasie austriackie wojska sieją spustoszenia w Bułgarii. W październiku tego samego roku Jan Kazimierz żeni się z Katarzyną z Kolonii, wprawiając wszystkich w osłupienie, ponieważ kobieta była zwykłą mieszczanką. Cesarz jednak był zakochany po uszy i dawno już przestał przejmować się zdaniem innych. W lutym 45 Alzacja zostaje zmuszona do przyrzeczenia wierności cesarzowi Rzeczpospolitej. Austria zostaje sama w wojnie. Większość kraju jest pod okupacją. Wojska Habsburgów zostały wyrzucone z Bułgarii i większości Węgier. Ostatecznie 6 maja 1645 roku zostaje podpisany traktat pokojowy. Rzeczpospolita zyskuje zachodnie Węgry i część Chorwacji oraz Alzację. Austriacy zostają upokorzeni i zmuszeni do wypłacania dużych reparacji wojennych. Po długiej, wyczerpującej, ale i zwycięskiej wojnie wszyscy liczyli na pokój. I choć wojowniczy cesarz miał ochotę rozpytać kolejną wojnę, nawet on musiał się zatrzymać. Sytuacja w zachodnich Niemczech była koszmarem. Poza kilkoma twierdzami Rzeczpospolita nie kontrolowała kompletnie sytuacji. Bałkany mocno ucierpiały przez Austriaków, a północne Niemcy przez Brandenburczyków. Choć trzeba też uczciwie zaznaczyć, że zarówno Austria, jak i Brandenburgia były w o wiele gorszym stanie. Jednakże pozostałe państwa nie spały. Na zjeździe w Hamburgu w maju 1646 roku przedstawiciele Hamburga, Akwizgranu, Augsburgu, Baru, Czech, Bremy, Danii, Ditmarsien, Frankfurtu, Fryzji, Liège, Neapolu, Saksonii, Szwajcarii, Papiestwa, Trieru, Ulmu oraz Kastylii podpisali deklarację zbrojnej interwencji dla powstrzymania imperialnych zapędów Rzeczypospolitej. Wkrótce po tym wojska interwencyjne wkroczyły do północno- i zachodnio-niemieckich posiadłości Rzeczypospolitej. Cesarz Jan był wściekły i ruszył na czele wojska na Czechy.
Towarzyszyły mu armie dowodzone przez jego syna Augusta oraz Zygfryda Nasiłowskiego. Cesarz miał zamiar zmiażdżyć i spalić do gołej ziemi krnąbrne niemieckie ksiąstewka i królestwa, a niestabilne Czechy miały być jego pierwszą ofiarą. W tym samym czasie z Alzacji wyruszyła armia Patryka Paniewskiego i hetmana wielkiego koronnego Eugeniusza Sapiechy, jednego z największych wodzów w historii Rzeczypospolitej. Eugeniusz, zwany też Lwem, chciał przejąć inicjatywę i wyrządzić jak najwięcej szkód wrogowi. Wiedział, że z ograniczonymi środkami musi grać na czas, dopóki nie dotrą posiłki z Warszawy. Pod Barrois Paniewski pokonał wojska szwajcarskie von Baltazara, jednak wkrótce po tym został odepchnięty od miasta przez siły koalicji, dowodzone przez Czecha Jerzego Żelaznego. Wobec tego Sapiecha zamknął się w twierdzy Besançon, jednak już we wrześniu został pokonany przez włoskie oddziały dowodzone przez Alberto Tocco. Z resztką armii uciekł do Sundgau, gdzie został pokonany przez papieskiego generała Marcio Alvise. Sapiecha jako jeniec został przetransportowany do Rzymu, skąd wkrótce uciekł. W tym samym czasie trwało oblężenie Pragi. Cesarz powstrzymywał swoich ludzi przed nadmiernym grabieniem, wciąż bowiem liczył jak jego poprzednicy na czeską koronę. Z kolei wyprawa Augusta na Saksonię zakończyła się klęską, gdy pod Dreznem Hermenegildo Pons de Leon rozniósł w pył polskie oddziały. Następnie de Leon ruszył na południe i oswobodził Pragę, pokonując cesarza Jana Kazimierza. Zygfryd Niesiełowski i książę August namówili cesarza na podjęcie rozmów pokojowych. Ten się zgodził i cesarzewicz wraz z Niesiełowskim usiedli do rozmów pokojowych z przedstawicielami koalicji w neutralnym Lipsku. Na mocy traktatu lipskiego Rzeczpospolita zgodziła się oddać Duńczykom Wyspy Alandzkiej, przyłączyć Meppen i Groningen do Fryzji, zapłacić duże odszkodowanie oraz uwolnić Śląsk. Zwłaszcza to ostatnie zabolało Polaków najbardziej. Jedno z najważniejszych i najbogatszych województw zostało oderwane od Warszawy. Polska szlachta straciła większość władzy na Śląsku i została zastąpiona mieszczanami, głównie niemieckojęzycznymi. Ludwik Wiele został gubernatorem nowo utworzonej republiki. Co ciekawe, Ludwik był potomkiem Rudolfa Wille, śląskiego generała, który walczył przeciwko Rzeczpospolitej oraz po jej stronie po wazalizacji Śląska blisko 100 lat wcześniej. Dopiero to upokorzenie uspokoiło Lubomirskiego. W kolejnych latach zajął się wzmacnianiem Rzeczypospolitej. Zawarł wzajemny sojusz obronny z Wielką Brytanią, wysyłając do Londynu swojego brata oraz siostrę. Stłumił powstanie w Mołdawii, uporządkował sprawy w podległych mu zachodnio-niemieckich terytoriach, co również w dużej mierze składało się z tłumienia rebelii. Zadbał o swoich poddanych zarówno w Rzeczypospolitej, jak i poza nią. W 1652 roku kozacy dostali kolejne nadania na Krymie. Rok później stłumił powstanie w Gruzji, gdzie lokalny szlachcic chciał usunąć lubomirskich z tronu w Tbilisi. W 1654 doszło do tragedii. Cesarzewicz i następca tronu, książę August, umarł na grypę. Wobec takiego obrotu spraw, sprawa sukcesji pozostawała dość otwarta. Pretensje do tronu mogły zgłosić różne odnogi rodzin lubomirskich, mecklenburska, alzacka czy gruzińska. W sprawę wmieszali się też Lancasterowie z Wielkiej Brytanii, powiązani dynastycznie z Janem Kazimierzem. Wobec braku męskiego potomka, cesarz postanowił przekazać tron swojej córce Katarzynie, nazwanej tak po matce, Katarzynie z Kolonii. Budziło to spory sprzeciw wśród możnowładców, albowiem Katarzyna z Kolonii była zwykłą mieszczanką i w oczach niektórych nastoletnia Katarzyna Lubomirska była zwykłym bękartem. Jan Kazimierz nie bez powodu jednak słynął z rządów żelaznej ręki i ostatecznie je postawił na swoim. W kwietniu 1657 roku 13-letnia wtedy Katarzyna została namaszczona na następnego cesarza. Jan Kazimierz po uspokojeniu sytuacji w kraju i poprawieniu stosunków z Zachodem stwierdził, że nowo utworzona w Moskwie armia nie może się marnować i w sierpniu 1659 roku zaatakował Wielkie Księstwo Jarosławskie. Po stronie Rosjan, zgodnie z oczekiwaniami, opowiedzieli się Brandenburczycy. Polskie wojska dosłownie zalały Brandenburgię, paląc i łupiąc wszystko po drodze. Lisowczycy ponownie mieli okazję zapisać się szerzej w świadomości niemieckiego społeczeństwa. Wojska cesarza próbowały przeprowadzić kontrofensywę na Węgrzech, ale szybko zostały powstrzymane. Już 1 grudnia 1660 roku, a więc niecały rok po rozpoczęciu wojny, cesarz został zmuszony do podpisania separatystycznego pokoju. Jan Kazimierz, pomny ostatniej koalicji, wspaniałomyślnie nie odebrał z Brandenburgii zbyt wielu terytoriów. Rzeczpospolita zyskała jedynie Pomorze Środkowe z Koszalinem, dodatkowe sumy pieniężne, oprócz tego co złupili jej żołnierze,
oraz oficjalne zrzeczenie się pretensji do rejonu Słupska. Ciekawszym punktem natomiast było przekazanie Lipska Saksonii oraz Stade i Oldenburga Republice Ditmarsien. W ten sposób Jan Kazimierz ponownie chciał osłabić pozycję wewnętrzną cesarza i wzmocnić jego oponentów. Na wschodzie natomiast walki toczyły się pomiędzy trzema stronami. Od sił wielkoksiążęcych groźniejszym przeciwnikiem byli buntownicy dowodzeni przez Siergieja Rajewskiego. Warto wspomnieć o tym, że rodzina Rajewskich pochodziła od starego polskiego rodu Rejewskich herbu Łabędź, lecz pomimo tego nie udało się nawiązać z nim porozumienia. Wojna trwała 3 lata. Polskie wojska bardzo szybko weszły w głąb kraju, wyparli zarówno Rurykowicza, jak i Rajewskiego. W 1662 Wasyl VI przeprowadził kontrofensywę na Sarycyn, jednak został odparty. W Finlandii zaczęły wybuchać kolejne bunty. Biało-czerwone flagi powiewały już nad każdym większym rosyjskim miastem. Wielki książę nie miał więc wyboru i 16 lutego 1663 roku podpisał traktat pokojowy. Dokonano kolejnego przesunięcia polskich granic na wschód, a ponadto Kazań, Baszkiria oraz Kazachowie odzyskali niepodległość. Wielkie Księstwo Jarosławskie zostało w ten sposób przecięte na pół. Wojska Rzeczpospolitej wróciły we własne granice, a Wielkie Księstwo pogrążyło się w chaosie kolejnych wojen domowych. Pokój nie trwał długo, bo równo 2 lata później, w lutym 1665 roku, cesarz Lubomirski zaatakował pogrążone w wojnie z Transoksanią Imperium Osmańskie. Wojna przebiegała zgodnie z planem, do końca roku w polskich rękach znajdowały się całe Bałkany, a Zygmunt Kazimierz Kurozwecki oblegał Trabzon. Wojna trwała jeszcze 3 lata. Najcięższe walki miały miejsce w rejonie Kaukazu ze względu na ciężkie warunki terenowe. Polskie wojska w Anatolii natomiast nie napotkały większego oporu. W 1668 roku udało się podpisać pokój, dzięki któremu Rzeczpospolita zyskała zachodnią Bułgarię i zachodnią Wołoszczyznę, Węgry rozrosły się o Serbię oraz wschodnią Bośnię, a Gruzja wzbogaciła się o Dagestan oraz Eyalet Erzurum. Rzeczpospolita weszła w kolejny okres pokoju. Janowi Kazimierzowi zaczęło doskwierać zdrowie, w końcu w czasie wojny z Imperium Osmańskim skończył już 60 lat, z czego znaczną większość w ciągłym stresie związanym z rządzeniem. Z powodu wojny m.in. przegapił rządy swojej siostry Anny, która jako regent panowała w Wielkiej Brytanii, do czasu aż jej córka Anna Lancaster nie wstąpiła na tron. W kwietniu 1669 roku ufundował pierwszy polski tygodnik, tzw. Merkuriusz Polski Ordynaryjny, pod redakcją Hieronima Pinocchiego, publikowany przez drukarnię J.A. Górczyna. Ostatnie 2 lata spędził dyktując pamiętniki. Zmarł pod koniec 1670 roku jako 65-latek, po blisko półwieczu panowania.